To chyba rekord. Jeszcze nigdy nie było w odcinku 7 takich pełnych rysunków. Będąc w takim miejscu, to grzech nie nagrywać z takim tłem za plecami. A skoro już mówimy o grzechach, czy chcielibyście zobaczyć 7 grzechów głównych w ludzkiej postaci? Pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, lenistwo i obżarstwo. I udało mi się to powiedzieć za jednym take'iem. To wszystko są ludzkie zachowania, więc w taki naturalny sposób przychodzi mi wyobrażanie sobie tych grzechów jako ludzi. Ale postanowiłam, że ukażę ich jakby w 2 odsłonach. Zachwyconych danym grzechem i pozwalających, aby ten grzech jakby zawładnął ich życiem, oraz odczuwających skutki tego grzechu. Obżarstwo. Wyobraźmy sobie taką jego historię, że ten gościu pracuje w cukierni i ma wszystkie produkty za pół ceny, bo taka jest polityka sklepu. No to on nie może się oprzeć i cały czas kupuje i je mnóstwo tych słodyczy. I to jest ta atrakcyjna część, bo obżarstwo to jest taki grzech uległości wobec atrakcyjnego jedzenia. I ta negatywna część jest taka, że to jedzenie, ten taki nadmiar negatywnie wpływa na zdrowie. I tak oto potem ten gościu staje się takim grubaskiem, biednym, który, nie wiem, potem ma jakiś problem ze zdrowiem. Nieczystość. Pierwsze 2 wersje tego obrazka, które stworzyłam, były bardzo wyuzdane i można nawet powiedzieć, że obleśne, a to dlatego, że nieczystość jako grzech bardzo mocno mnie oburza. Mamy tu kobietę, która nie boi się swojej seksualności, nie wstydzi się swojego ciała i używa sobie wiecie jak. Problem w tym, że to zawsze kończy się źle. I mamy tutaj ją, jak płacze, rozpacza, albo dlatego, że załapała chorobę weneryczną, albo dlatego, że zdała sobie sprawę z tego, że teraz wszyscy ludzie postrzegają ją w niekorzystny sposób, obrzucają wyzwiskami i tak dalej. Jakby nie było, żyjemy w społeczeństwie, a oddawanie się takich nieczystościom sprawia, że jesteśmy widziani w złym świetle. Może tutaj widać, że ona zrozumiała, że jak ona sama nie będzie siebie szanowała, to inni też nie będą jej szanować. A może uświadomiła sobie, że zbliżenia powinny być zachowane dla tej właściwej, jedynej osoby, żeby zachowały swoją wyjątkowość. Gniew. Wyzwolenie gniewu jest bardzo kuszące i ja coś o tym wiem. I mamy tutaj gościa, który pozbył się takiej blokady i cały czas się wkurza. Na wszystko, drze, japę. Agresja to jego drugie imię. Zbigniew Agresja Kowalczyk. To jest chodzący płomień. Chodzący płomień. To jest ta łatwiejsza opcja. Pozwolić, żeby gniew sobie szalał. Ale to spowoduje, że ten człowiek spali wszystko wokół siebie i na końcu spali też sam siebie. Będzie takim wysuszonym wiórkiem gniewu. Chciwość. Kto nie lubi przytulić trochę grosza? Oszczędność to przydatna cecha, ale ten koleś mocno z tym przesadza. I tak, oszustwa podatkowe, podkradanie drobnych babci, chowanie cały czas wszystkich pieniędzy do skarpety, oszczędzanie na wszystkim, żal mu cokolwiek kupować. Pieniądze to jest wszystko, co się liczy. Żadne relacje, żadne wartości, tylko ważne, żeby były pieniążki. Widzicie, tylko potem ocknie się i zobaczy, że pieniądze to jedyne, co mu zostało. Stoi samotnie na górze złota i nie ma na kim polegać, nie może nikomu zaufać. Jest po prostu samiusieńki jak palec. Lenistwo. Kto powiedział, że to grzech? Lenistwo to raj na ziemi. Ta dziewczyna uwielbia się obijać. Cały czas tylko i wyłącznie się leni. Nie chce pracować, nie chce sprzątać, gotować, nic. Ona by tylko leżała,
odpoczywała i tak wygląda całe jej życie. Brzmi cudownie, prawda? Ja bym tak chciała. Ale nie, tak naprawdę, jeżeli siedzi się i się nic nie robi cały czas, to wpada się w depresję, człowiek staje się taki rozlazły, jeszcze bardziej mu się nic nie chce. I właśnie coś takiego sprawia, że potem czujemy się potwornie, właśnie przez takie nic nie robienie. Człowiek powinien coś robić. Zazdrość. Ta nastolatka, którą tutaj widzicie, uwielbia wstawiać fotki na internet, żeby ludzie zazdrościli jej sposobu życia, tego jak wygląda. Ona wszystko wstawia, w internecie chwali się i tak dalej. Tylko że jak widzi u kogoś coś, to ona właśnie zawsze zazdrości. Myśli, wszystko, co mają inni, jest lepsze, a ona musi mieć to, co najlepsze, bo ludzie muszą jej zazdrościć. To jest dla niej super ważne. Fakt. Przyjemnie jest, kiedy inni ci zazdroszczą, bo to znaczy, że jest się wyjątkowym, ma się coś, czego oni by chcieli. Tylko że w momencie, kiedy tak cały czas się kierujemy zazdrością, to nie zauważamy tego, co mamy. Pragnąc czegoś, co należy do innych, nie można zaznać szczęścia, no bo jak można być szczęśliwym z czegoś, czego się nie ma? Pycha. Pycha to takie zbyt wysokie mniemanie o sobie, gardzenie innymi, wywyższanie się, takie mylne przekonanie o swojej niezawodności, o tym, że jest się najlepszy. Słuchajcie, dobrze jest mieć dobre mniemanie o sobie, poczucie własnej wartości, ale no, trzeba mieć w tym troszeczkę pokory. Nie można z tym przesadzać. A ten gościu w ogóle nie ma pokory. No, myśli o sobie w samych superlatywach. Ja nie znam takich ludzi i unikam ich po prostu jak ognia. Jak najdalej ode mnie, no bo z nimi nawet się nie da porozmawiać, oni sobie żyją w jakiejś innej rzeczywistości. Rzeczywistość ja. I myślę, że wiele z nas unika takich osób, no bo kto chciałby się zadawać z takim dupkiem? Okej, dajcie znać, jak Wam się podoba moja interpretacja tego tematu, czy to, co wymyśliłam, jest spoko. Możecie też napisać, jeżeli macie jakiś inny pomysł na ugryzienie tego tematu, to chętnie się dowiem. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście rysowali właśnie jeden z 7 grzechów głównych jako ludzi. Będzie bardzo fajnie, jak jakąś swoją wizję przedstawicie, a może narysujecie wszystkie te grzechy na jednym obrazku. Jestem otwarta na takie fajne pomysły. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. No a my widzimy się za tydzień w piątek o 18:00. Pamiętajcie, że w kwietniu wstawiam filmy w piątek. Okej, dobra. To trzymajcie się, a ja wracam do odpoczywania przy takich pięknych widoczkach. Dobra, to pa. I będzie vlog z tego, jak tu jestem. Olsik vlog, zerkajcie.